Witajcie! Paweł Jeżowski oraz Mateusz Lech zapraszają na codzienny komentarz dnia. Dzień dobry, z tej strony Paweł Jeżowski i redaktor Mateusz Lech. Dzisiaj w komentarzu dnia dla nas nowy temat. Wielokrotnie prosiliście o służbę zdrowia, a więc dzisiaj skomentujemy te dane, które do nas docierają dotyczące braków leków i problemu, z którymi Rosja będzie w tym roku, a tak naprawdę w przyszłym się zmagać, jeżeli chodzi o chorych. Tutaj mówiliśmy do tej pory o chorych na raka, że tam zaczyna brakować leków, natomiast mamy też dane na temat chorych na HIV, gdzie pojawia się coraz większy problem. Dla nas jest to nowy temat, dlatego prośba, jeżeli coś przekręcimy, jeżeli chodzi o leki, czy jeżeli chodzi o jakieś nazwy medyczne, my nie jesteśmy tutaj specjalistami, od razu zastrzegamy, a więc wybaczcie. Bardziej będziemy patrzeć od tej strony ekonomicznej, demograficznej, jak to wygląda i jak poważny to może być problem w przyszłym roku. Tak jest. Paweł, nie wymieniłeś jeszcze cukrzyków. Też tak, diabetyków. Diabetyków i osoby starsze. Też dla nich problemy są z dostępnością leków. Natomiast my dzisiaj się głównie skupimy na wirusie HIV. Słuchajcie, Rosja boryka się z rekordowym niedoborem leków dla osób zakażonych tym wirusem. Masowe przerwy w dostawach leków dla osób zakażonych wirusem HIV rozpoczęły się w Rosji w drugiej połowie tego roku. Liczba skarg związanych z niedostępnością niektórych leków wzrosła, słuchajcie, o 77% w porównaniu z rokiem poprzednim, więc jest to bardzo dużo. Do końca października na stronę, która zajmuje się zbieraniem takich skarg, wpłynęło ponad 500 takich wiadomości. W 10 miesiącach roku 2023 zidentyfikowano więcej przerw w dostawach leku niż w poprzednich 2 latach łącznie. Liczby te są publikowane w oficjalnych oświadczeniach w różnych stronach z regionów Rosji. Najgorzej jest z lekiem, i tu będę czytał, jest trudny w wymówieniu, dolutegravir. O jego braku wspomina nawet 60% osób, które leczą się z powodu wirusa HIV. Z powodu braku tego leku pacjenci zaczęli zmieniać terapię bez wskazań lekarskich. I to jest bardzo niebezpieczny temat, gdyż z tego, co udało mi się znaleźć, zmiana terapii bez wskazań lekarskich może prowadzić do dość poważnych konsekwencji. Tutaj mówimy o rozwoju odporności na przyjmowane leki, nowych skutkach ubocznych. Leki są zwykle zastępowane tymi, które są jeszcze dostępne, a mogą to być na przykład leki, które pacjent wcześniej przyjmował, ale mu nie odpowiadały, jego organizm źle reagował, ale w tym momencie nie ma żadnych innych dostępnych na rynku. Z tego powodu dana osoba może przestać w ogóle brać leki lub terapia może być nieskuteczna. Zwiększa to rozprzestrzenianie się wirusa HIV w regionie. I tak powiedziała jedna z ekspertek zajmujących się tymi badaniem i leczeniem tej choroby. I Paweł, może zanim przejdziemy dalej, ja sobie postanowiłem... Jakbym miał taką prośbę, żebyśmy nie używali tych nazw może za bardzo leków i nie wchodzili też ze względów na algorytmy YouTube'a, który nie przepada za tym, a to jest z naszego punktu widzenia to nie jest sedno, więc tutaj nie będziemy może jakoś bardzo precyzyjni, natomiast bardziej chciałbym się skupić na tych liczbach, no bo jeżeli mówimy o chorych na HIV... To ja Ci, Paweł, przerwę jeszcze, bo zanim przejdziemy do liczb, to ja bym chciał opowiedzieć widzom, bo ja osobiście nie wiem, prawdopodobnie Ty też nie wiedziałeś, jak cały proces leczenia i diagnozowania się odbywa. No właśnie, no dobrze, ale
to wolałbym, żebyśmy właśnie nie wchodzili, bo tutaj nie jesteśmy też specjalistami, nie ukrywamy. Ale to chodzi mi tylko o punkty, jak to wygląda, wiesz? No dobrze, bo to to wymień, jest tak bardziej. diagnostyka, zanim się rozpocznie leczenie, oczywiście jest dobrze. No to jeżeli tak. konieczność potwierdzenia obecności wirusa poprzez testy laboratoryjne. Potem jest ocena stanu zdrowia, gdzie lekarz przeprowadza ocenę ogólnego stanu zdrowia pacjenta, w tym pomiar komórek odpornościowych i poziomu wirusa we krwi. Później trzeba dobrać odpowiednie leczenie i tu jest to terapia antyretrowirusowa i to jest zawsze dobierane indywidualnie do potrzeb pacjenta, uwzględniając wyniki testów i obecny stan zdrowia. Więc te leki, których być może w tym momencie brakuje, są dobrane bezpośrednio do pacjenta i każdy pacjent musi być odrobinę inaczej prawdopodobnie leczony. W skład tej terapii są różne etapy cyklu życiowego tego wirusa, więc leki będą się w trakcie zmieniać i będzie się zmieniał sposób leczenia. Jeżeli wypada ci jeden z elementów, to najprawdopodobniej cała ta procedura jest przerywana. Później musisz badać ją regularnie i pacjent jest monitorowany pod kątem skuteczności leczenia i ewentualnie się w trakcie zmienia. Dodatkowo patrzy się, jakie skutki uboczne pojawiają się w Twoim organizmie i tu też trzeba zoptymalizować leczenie i zmieniać w trakcie. Dodatkowo jest jeszcze wsparcie psychologiczne, gdzie wiemy, że z psychologami w Rosji jest bardzo duży problem w tym momencie. No i na koniec jeden z ważnych elementów to zachowanie zdrowego trybu życia, co w Rosji też wiemy, że ma problem, że jest z tym problem. I tu ta składowość i problem, z jakim będą się mierzyć obecnie Rosjanie chorzy na HIV, jest dosyć wysoki. A teraz możemy przejść do liczb i opowiedzieć, jak dużo tych ludzi jest. Tak, to może taki też komentarz do tego, co mówiłeś. Ja tu mam takie obawy zawsze odnośnie tych algorytmów YouTube'a, bo one dziwnie czasami działają. Mam nadzieję, że ten film pójdzie jak gdyby w całości, nie będziemy musieli go modyfikować w żaden sposób. Natomiast jedna rzecz od razu się rzuca w oczy, jak się tak słucha, że to musi być terapia bardzo jednak kosztowna, tak? I w Rosji trudna do przeprowadzenia i być może wiele osób, nawet jeżeli ona jest opłacana przez państwo, no to wiąże się z dodatkowymi kosztami, wiesz, no trzeba dojechać, powiedziałeś, że trzeba dbać o swoje zdrowie, zdrowy tryb, no wiele rzeczy, które nie pasuje do obecnej sytuacji materialnej Rosjan. Tak, no i wielowątkowość tego wszystkiego. Powiedzieć, jak mniej więcej sami Rosjanie szacują, ile w Rosji jest w tym momencie osób, które są chore lub które są nosicielami. Tak? No bo to jakby raz. Ja mam mówić. Okej. Tak. Więc obecnie według najnowszych danych z końca roku 2022 w Rosji najprawdopodobniej żyje 1,2 miliona osób zakażonych tym wirusem. Najprawdopodobniej około 400 000 w ogóle nie ma pojęcia, że ten wirus posiada. Jeżeli chodzi o skalę zarażeń w niektórych regionach, to przekracza ona już 1% populacji, co wtedy ma już miano epidemii, a są regiony, w których, i tu na przykład mamy taki obwód Kemerowo, Kemerowski, tak, a na drugim miejscu jest obwód irkucki, gdzie mamy 1,94% populacji chorych, a w tym obwodzie kemerowskim jest 2,2% populacji. No to już są liczby dosyć duże. Zazwyczaj wirusa wykrywa się wśród ludzi, którzy
są homoseksualistami, biorą narkotyki, ten współczynnik procentowy jest wyższy, natomiast w tych regionach, gdzie już przekroczył ten próg 1%, pojawia on się w osobach, u osób, które nigdy nie miały kontaktów homoseksualnych, ani nigdy nie brały żadnych narkotyków, więc jest to sytuacja, która powoli się wymyka spod kontroli. Chciałeś coś dodać? Nie, no chciałem jak gdyby zauważyć, że jeżeli dobrze też liczę, no to cała federacja zbliża się, a być może już w tym roku zbliżyła się do tego 1%, w zależności oczywiście jak liczymy te tereny okupowane przez Rosjan, bo oni zaczęli sobie wliczać tą ludność jako część Rosyjskiej Federacji od 2023 roku. No ale możemy założyć, że ta liczba raczej będzie rosnąć niż spadać, bo ja robiłem swego czasu taki materiał na temat chorób zakaźnych i tam akurat też przewijały się osoby chore na HIV, gdzie były odczyty na badanych wzrostu. Tak? Tam nie było dla całej jak gdyby populacji Federacji Rosyjskiej, tylko były wybrane grupy i tam wskazywano też pewne elementy w przypadku chorób zakaźnych, dlaczego to były ostatnie dane, które widziałem, to były z lata tego roku, nie? Czyli to był bodajże lipiec albo sierpień. Z jesieni jeszcze nie mamy, ja będę starał się szukać, na razie nie znalazłem najnowszych danych, żeby były powiedzmy z października czy z listopada, prawdopodobnie będą gdzieś na koniec roku, natomiast tam wzrosty, jeżeli chodzi o choroby zakaźne czy wirusowe zapalenie wątroby, no to były kilkaset procent. W stosunku do roku 2022 lub w stosunku sprzed konfliktu, tak? No bo takie były też dane, czyli z 2021 i tam było też ciekawe, co oni wskazywali jako powód, bo powodem zubożenie społeczeństwa, czyli wbrew w ogóle te akurat dane były na tyle niezależne i chyba nie interesowały w danym momencie władzy, że nie zwróciły na to uwagi, ponieważ tam wskazywało się spadek realnych dochodów Rosjan i ubożenie społeczeństwa jako jeden z czynników. Jako drugi czynnik wymieniano wojnę. Tam też nie była specjalna operacja, jeżeli chodzi o te dane, tylko wręcz napisane byłaby wojna na Ukrainie. No i to jest jak gdyby bardzo ciekawe, bo jeszcze jest trzeci czynnik, na który trzeba zwrócić uwagę, że tam jak i tutaj widzimy, że mniej osób się bada, czyli ten współczynnik zgłaszanych jest mniejszy, a jest większy, pomimo to odnotowywany ten współczynnik chorych, bo pewnie na trzecim miejscu, czego akurat już badacze nie wspomnieli, no to spadające nakłady na służbę zdrowia, czy po prostu ta służba zdrowia coraz gorzej sobie radząca. No i osoby też widzimy po COVID-zie, tam nastąpiła zmiana. Osoby po COVID-zie mniej chętnie zgłaszały się na badania, jeżeli chodzi o Rosję. Tak, i tu warto by było zaznaczyć jeszcze dwie rzeczy. Pierwszą, o której mówiliśmy, drastyczne zapotrzebowanie na lekarzy, na pielęgniarki, więc ewentualna diagnostyka, ewentualny temat tego pierwszego etapu w odkryciu, czy jest się chorym, czy nie, być może się wydłuża. Być może się wydłuża na tyle, że niektórzy po prostu nie chcą tego robić. Drugi temat, brak lekarzy, pielęgniarek i tak dalej, to jest brak kontroli nad właśnie tym procesem leczenia, plus brak leków odpowiednich i próbowanie na własną rękę zmieniać to, co to jest już w ogóle jakiś hardcore, żeby wiesz, tak trudną terapię ludzie wymieniali sobie leki na własną rękę bez kontroli, to już jest też ciężki temat. Natomiast, co jest bardzo ważne, leczenie w tym momencie wirusa, właściwie pozwolenie na życie z wirusem dzięki tym lekom wygląda w ten sposób, że obniżamy sobie jego ilość we krwi. Tak, czyli jesteśmy mniej zdolni do zarażania. Jeżeli
spada nam badanie i spada nam odczynnik procentowy tych ludzi, którzy się w tym momencie leczą, no to u nich następuje rozwój wirusa i łatwiej będą zarażać później kolejne osoby. I ten wskaźnik bardzo gwałtownie przyspieszył w tym momencie w Rosji. A jeżeli już mamy do czynienia z 1 milionem ludzi, no to nie wygląda to za ciekawie, zwłaszcza, Paweł, jest to, co zapowiedzieliśmy, a właściwie zapowiedział rząd rosyjski, ograniczenia i cięcia o 10% w wielu sektorach służby zdrowia w przyszłym roku. Nie? Ale wiesz, tu też narzuca się coś takiego, że rząd prawdopodobnie będzie bardziej chętnie ciął w tym obszarze te nakłady, bo tak, to są duże nakłady, znaczy no duże, proporcjonalnie duże. Nadal w Rosji gdzieś to jest kojarzone, pomimo tego, że powiedziałeś, że wirus rozprzestrzenia się normalną drogą, jest kojarzone z homoseksualistami, z narkomanami. Wiesz co, ja mogę wrzucić tabelę, mam taką, jeżeli chciałbyś, no to możemy wrzucić. Tu mamy, bo sobie przetłumaczyłem, pierwszy punkt to jest obywatele Federacji Rosyjskiej, którzy się przebadali i to są dane za 2021 rok. Więc jeszcze sprzed. Tak, jeszcze sprzed tego wzrostu, więc wybaczcie, jeżeli się wam nie będą zgadzały jakieś liczby, jeżeli sobie zapauzujecie i będziecie przeliczać. 40 milionów niecałe się przebadało ludzi, z czego niecałe 0,5%, 0,46 ma wirusa. Tu jest bardzo ciekawa pozycja numer 3. Personel pracujący z pacjentami zakażonymi wirusem HIV lub zakażonych materiałem genetycznym, pewnie przez jakieś ukucie igły czy coś takiego. 439 000 ludzi się badało, czyli podejrzewam, że tyle pracowników służby zdrowia czy pracowników jakichś społecznych ma kontakt z takimi osobami. Nie, wiesz co, myślę, że też ktoś przypadkowo się ukuł, czy cokolwiek, a więc przy pobieraniu krwi, a więc to tam... Może to też być w ten sposób. I te współczynniki, jak widzicie, to są 0,04, 0,03, więc nie są to takie duże jakieś wartości procentowe, natomiast osoby używające substancji psychoaktywnych w Rosji to już 1,37 wśród mężczyzn i ponad 1 wśród kobiet. Mężczyźni uprawiający seks z mężczyznami, tu jest bardzo wysoki odczynnik, 15% tej populacji w Rosji jest nosicielami wirusa HIV. Co dalej? Mamy osoby z podejrzeniem lub potwierdzoną diagnozą infekcji przenoszonych drogą płciową, czyli podejrzewam, że tu osoby, które przespały się z kimś i zostały zarażone i się badają, no to tu już mamy ponad 0,5% u mężczyzn i 0,4% prawie wśród kobiet. Dalej, osoby zajmujące się świadczeniem komercyjnych usług seksualnych, no i tu mamy 1,14 wśród mężczyzn i 0,4 prawie wśród kobiet. Więźniowie. Spójrz, Paweł, na więźniów. Tak, to jest ciekawe. Tu mamy odwrotną prawie 2%, ale kobiety 2,38%. No i cudzoziemcy i bezpaństwowcy. Ten współczynnik jest dosyć niski i to troszeczkę jest przeciwstawne do tego, co władza próbowała mówić, że ewentualne choroby, które zagrażają Rosjanom, przynoszą obcokrajowcy. Tak, bo ja wielokrotnie mówiłem, tak w przypadku chorób wenerycznych mamy podobną tendencję, to głównie etniczni Rosjanie, tak. Ich jest więcej, zarażają się i zarażają też innych. Tak. I tu jeszcze jeden aspekt z tego, czego nie wymieniłeś, ponieważ tam widzimy, że mamy 40 milionów przebadanych 2 lata temu. Od 2024 ten wskaźnik prawdopodobnie wzrośnie. A ciekawe, czy wiesz dlaczego? Żołnierze przed pójściem na front. Tak,
brawo, ale jest jeszcze druga rzecz, o której nie mówiliśmy w CEP-ach, a która od stycznia 2024 wejdzie. To musisz mi powiedzieć, bo nie mam pojęcia. Dobra, próbuję cię naprowadzić. Od stycznia 2024 obowiązkowe badania do pracy. Na HIV, tak? Na HIV nie, co ciekawe, a powinny być, tak przy okazji. Uważam, jeżeli to już jest 1%, to już dużo. Tak, bo przy takich dużych ilościach powinni badać, ale wiesz, no to może wyjść przy innych badaniach, tak? Nawet jeżeli będą badania na przykład zlecone, dodatkowe. I teraz, co jest ciekawe, no i to oczywiście będzie zaniżać. Zgadnij, kto ma zapłacić za te badania. Pracownicy. Nie, no aż tak źle to nie. Pracodawcy będą płacić za te badania. Do tej pory takie badania były, ale one nie były obowiązkowe, tak? Znaczy były oczywiście branże, gdzie trzeba było. Natomiast Ale to jest kolejny zapychacz służby zdrowia przecież. No niesamowity, tak? O tym nie mówiliśmy, no bo czekaliśmy, aż to się wydarzy i o tym pewnie będziemy mówić. No bo tutaj właśnie ze służby zdrowia te organizacje są przerażone, tak? No tak. Że wiesz, że w tym momencie nagle wszyscy, wiesz, zaczną... Znaczy plus jest, albo plus minus, że być może sporo orzecznictw będzie bez badań, jak to w Rosji. Czyli wiesz, ktoś wypisze papier, że jesteś zdolny i na tym się zakończy, no ale jednak no nie można zakładać, że to będzie większość, a więc no będzie zapychacz. Z drugiej strony no takie badania powinny być przeprowadzone, one mają być przeprowadzane teraz co 3 lata, tak mniej więcej chyba ta najnowsza ustawa mówi. Jeżeli tutaj pomyliłem, ale myślę, że nie, no to ktoś mnie pewnie z Was poprawi. I w związku z tym, wiesz, to może nie będzie tak, że nagle z 40 milionów przebadanych zrobi się powiedzmy 2 razy tyle, ale kilka milionów dojdzie badanych z tego względu i pewnie wykrytych. Dzięki temu, bo nadal nie wiemy, my szacujemy, to jest tak, znaczy nie my, tylko jak gdyby rosyjskie służby. Ja ci powiem, kto to szacuje, żeby nie było, że jesteśmy gołosłowni, to ja już Rospotrebnadzor. Tak, no to jest. Zgooglujcie sobie, kto to jest, bo to są dane od nich. Nie, no to jest tak jak Rostat, tak, tutaj mamy, jeżeli chodzi o agencję, która się tym zajmuje, tą rządową, czy tam rosyjską. Jest z Rosji. W przypadku chorób na przykład zakaźnych to jest ta sama służba. No i teraz, jakie są perspektywy na 2024? Bo w mojej ocenie, jeżeli chodzi o to, gdzie będą zabierane pieniądze, widzimy, że pieniądze są zabierane, jeżeli chodzi o raka, no bo tam też są drogie terapie, tutaj też będą drogie terapie. No jeżeli wiesz, pokazujesz, że no problemem są tak naprawdę homoseksualiści według rządu, gdzie tam odsetek zakażonych jest według tych danych 15%. duży, no to jeżeli im się zabierze pieniądze, no to propaganda będzie, wiesz, to sprzedawać w ten sposób, no, że te pieniądze są przeznaczane na lepsze cele, bo zauważ, co ostatnio w Rosji jest, no mamy, no można powiedzieć, że na nagonkę, tak, taką na homoseksualistów, no i na ruchy LGBT, bo tu nie mówimy tylko o homoseksualistach, musimy jak gdyby szerzej powiedzieć, mamy zakaz zmiany płci, tak, no dosyć takie, no można powiedzieć, Rosja się cofa, tak, jeżeli chodzi o to, co dzieje się w innej części Europy, nie? No tutaj jak gdyby zupełnie w innym kierunku dąży. No i teraz wiesz, myślę, że może jeszcze może być następny element, że te osoby coraz mniej jeszcze będą chciały się zgłaszać i badać. Jest jeszcze jeden temat, o którym w ogóle nie wspomnieliśmy. Nie wiem, czy pamiętasz, to chyba Marek Meissner pisał u siebie na początku tego roku nawet chyba, że wstrzymywane są kuracje dla osób chorych na HIV-a i oni
w więzieniach, a można kontynuować tą terapię idąc na front. Że ci, którzy chcą przeżyć i być dalej leczeni, muszą się zapisać do wojska. I to jest perfidna, po prostu straszna praktyka, no ale było to wykonywane. I teraz pytanie, bo ja tego później nie śledziłem, czy to trwa, jaki współczynnik tych więźniów poszedł, czy te liczby spadają, bo to... Wiesz co, takich danych nie mamy i chyba nie znajdziemy. Wiemy, że są takie grupy, nawet oni oznaczali ich specjalnymi opaskami. Tak. Z jednej strony, z drugiej strony mamy dane, że wzrasta współczynnik osób, które są zakażone po powrocie. Tak. To też nie tylko, bo tam mówiłem, jak szukałem tych danych dotyczących chorób zakaźnych, powiedzmy wenerycznych, to tam też się przewijało, tak? No i tu się wskazuje na różne kontakty, tak? Na różne kontakty, nie tylko męsko-męskie, ale męsko-damskie, różne. I wskazuje się, że ten współczynnik rośnie. Ja się wiesz, nad czym myślę? Krew, oddawanie krwi, czy ona jest zawsze i każda mocno badana? Czy wiesz, no bo były wielkie akcje oddawania krwi przez żołnierzy i pytanie, czy to było dobrze kontrolowane? Bo wiesz... Ja nie spotkałem się z takimi danymi, spotkałem się, że wskazuje się, że kontakty seksualne są głównym czynnikiem, jeżeli chodzi o konflikt. No tak. Co jak gdyby wskazywało, że tak, znaczy tam też zwróć uwagę, tak, bo my mówimy tak tylko męsko-męskich, tak, ale tam też mieliśmy usługi te komercyjne świadczone dla żołnierzy. Tak, ja włączę może tu jeszcze raz. I tu też się wskazuje. 0,4%, natomiast odczynnik badanych jest bardzo niski, bo to jest niecałe 9 000 osób. Podejrzewam, że te liczby są bardzo niedoszacowane. No to też jest całkiem spory odczynnik, biorąc pod uwagę, że taka osoba może zarazić kolejne 100 na przykład. A pamiętajmy jeszcze jedną rzecz, że wiesz, bo my sobie tak to mówimy, że przy chorobach zakaźnych to widać było, że ta choroba również nie musi się przenosić jak gdyby z jednego mężczyzny na drugiego. Mamy dosyć duży też współczynnik przed konfliktem mieliśmy na Ukrainie, jeżeli chodzi o choroby zakaźne i też HIV, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no niestety dochodziło na Ukrainie też do zbiorowych gwałtów, tak? Tak. No i tutaj w przypadku chorób zakaźnych coś takiego występowało, w przypadku pewnie HIV, być może też, tak? Tutaj nie chcę jak gdyby wchodzić już też... No tu już nie wchodźmy za bardzo, bo raz, że się na tym nie znamy, mamy po prostu trochę tych danych i myślę, że widzowie chcieliby usłyszeć o tym, bo to jest temat, który jest rzadko kiedy poruszany w mediach, zwłaszcza jeżeli chodzi o temat Rosji i tego, jak to może na Rosję wpłynąć. No ale zauważ jedną rzecz, że to zbliża Rosję do tych współczynników krajów afrykańskich. Tak, i ja gdzieś tu widziałem, teraz spróbuję na szybko odszukać, że w tym momencie 50% wszystkich testów pozytywnych na wirus HIV w Europie przypada na Rosję, jeżeli liczymy Rosję do Europy, no ale liczymy geograficznie. No na razie liczymy. Na razie się liczy, więc jest to, biorąc pod uwagę, że w Europie ile żyje? 500 milionów ludzi, jakby policzyć. No niecałe, tak różnie się liczy, poniżej troszeczkę. A w Rosji 50% przypadków, gdzie u nich jest 140 milionów. To raz, a dwa, współczynniki wzrostu ilości zachorowań na ten wirus są wyższe niż w wielu krajach Afryki. To też warto zwrócić na to uwagę, gdzie mówimy, że w Afryce te przyrosty są bardzo duże, ciężko jest to opanować i tak dalej, ale Rosja to w wielu elementach przebija. I tu jest to też bardzo duży problem.
no i odległości. Wiesz co, wydaje mi się, że taką terapię prowadzi się pewnie nie w wielu regionach. W sensie w wielu regionach w ogóle się nie prowadzi takiej terapii, bo to nie jest pewnie zbyt popularna terapia póki co. I pewnie myślę, że wiesz, właśnie będzie coraz gorzej, tak? No bo w przyszłym roku spodziewajmy się, że zwróć uwagę, 50% idzie na zbrojenia budżetu. Służba zdrowia będzie tym chłopcem do bicia, jeżeli chodzi o budżet. A tego typu terapie będą największym chłopcem do bicia, no bo jeżeli masz do wyboru dać, powiedzmy, nawet na chorego na raka lub na osobę, która jest zarażona, no to będzie niestety tak, że a pomimo tego, że obcinasz na raka, bo rak jest drogi, nie? A masz jeszcze dzieci, masz, co mówiliśmy, słuchajcie, choroby zakaźne wśród dzieci, mówiliśmy odra, tak? Kilka tysięcy, tak? No to jest jakaś procent wzrostu, tak? Mamy tam, można powiedzieć, epidemię. I teraz czy walczyć i ratować te dzieci, no bo troszeczkę zaczynasz stawać przed takimi dylematami. Krótka kołderka. No króciutka bardzo ta kołderka, no i trzeba tej służbie zdrowia zabrać, bo wiadomo, że wojna jest ważniejsza. No i jeżeli zabierasz służbę zdrowia, no to w ramach tej służby zdrowia no też musisz powiedzieć, kogo ratujesz i jakie terapie będą dofinansowywane, a jakie nie. No i tu nie są dobre informacje. Z drugiej strony oczywiście, jeżeli nie będziesz dofinansowywać tych terapii, większa wiremia, no ale to będziesz się martwił za kilka lat, nie? No bo tak, to nie jest tak, że wiesz, że w przyszłym roku, wiesz, oni zabiorą i od razu będą mieli efekt ten negatywny, nie? A w przypadku, jeżeli nie będą leczyć przykładowo dzieci czy jakichś innych, to ten efekt może być dosyć szybki, tak? No bo szczególnie jeżeli nie będziesz walczył z chorobami zakaźnymi, no bo one jednak się rozprzestrzeniają o wiele szybciej, tak, niż wirus HIV. No, który też jest oczywiście zakaźny, no ale mówię innego typu. Jak mówiłeś, to ja sobie jeszcze otworzyłem jeden z tych opracowań i zjechałem na sam dół. I tam jest dopiero liczba. Słuchaj, wcześniej nie zwróciłem na nią uwagi, teraz dopiero zauważyłem. Wśród ludzi między 15 a 49 rokiem życia 1,5% wszystkich Rosjan jest nosicielami wirusa HIV. No to już są potężne ilości. Ale to wśród młodych ludzi. Zwróć uwagę, dlaczego ta liczba, tak? Bo troszeczkę jest tam wyższa, ale powiedzmy od 16 tak, do tego 60 któregoś roku, no to masz pracowników. Tak. A więc można powiedzieć, że największy problem jest w tym momencie wśród osób, no, które stanowią albo ten zasób mobilizacyjny z jednej strony, albo ten zasób, jeżeli chodzi o produkcję czegokolwiek, tak już pomijam to uzbrojenie. Wiesz co, też jest jak gdyby nie wiem, jak wygląda w tym momencie funkcjonowanie w leczeniu, to widzowie dajcie znać, jeżeli coś wiecie. Natomiast jeżeli to jest ponad 1 milion osób, ciekawe ile osób z tych 1 miliona osób jest wyłączonych w ogóle z pracy. Wiesz, czy są fizycznie w stanie. Tutaj tego akurat nie wiem, no ale tu też jest kolejny problem. Jeżeli to się będzie rozwijać, to wiesz, to są potężne liczby. Jeżeli nie będzie leczone, tak, no bo teraz możesz zatrzymać, możesz powiedzieć, że możesz żyć z tym, jak gdyby do końca życia, ale musisz brać leki. A teraz przestajesz brać leki, no to ta choroba dostaje takiego turbo i wtedy wiesz, tylko że znowuż, to nie będzie tak, że wiesz, to turbo będzie w 2024 czy 2025. Nie. Ale wiesz, za kilka lat tych osób będzie przybywać, które będą wymagały hospitalizacji, tak? Czy po prostu będą umierać. Tak. No i to myślę, że jest chyba podsumowanie. Jeżeli masz coś jeszcze do dodania, to proszę Ciebie bardzo. Ja nie mam, drodzy widzowie, jeżeli coś więcej wiecie. Tak smutno zakończyliśmy, no ale sytuacja nie jest optymistyczna. Jeżeli coś więcej wiecie, jak wygląda to wszystko, nie wiem, jak wygląda ten proces, czy coś, podzielcie się w komentarzach, na pewno inni widzowie chętnie wysłuchają.
natomiast dane są znowu ciężkie. I też prośba o Wasze komentarze. Jeżeli te tematy służby zdrowia i rzeczy, które są gdzieś, można powiedzieć, nie stricte takie ekonomiczne, tak? Natomiast one jednak dotyczą Rosji, dotyczą tego społeczeństwa i są olbrzymimi problemami. Też ekonomicznymi, ekonomicznymi, to dajcie znać, jeżeli Was to interesuje, chcecie takie programy, materiały, to będziemy o tym mówić. Natomiast jutro zapraszamy na rano, na godzinę 9. Będziemy w komplecie. Miłego wieczoru. Trzymajcie się. Cześć.